z nich wszystkich bardzo rzucające się w oczy chociażby kolorystyką urządzenie. Nie wiem, czy uda mi się je dzisiaj uruchomić. Brakuje takiego podajnika kliszy. Ten niestety tutaj nie będzie pasował. Napięcie pierwotne 220 V, napięcie wtórne 6 V. Jest skrótem od Kino Gamma, czyli nawiązania do nazwy producenta. Żadnej daty nie zobaczymy, ale bardzo ładnie zachowany transformator. Tutaj też jest połączenie. O, odkręca się cały ten tył projektora. Tak. No dobrze, żaróweczkę w takim razie montuję tutaj z powrotem. No i podłączam teraz nasze urządzenie. Żaróweczka się od razu zapaliła. Niczego w tej chwili byśmy przy pomocy tego projektora nie obejrzeli, ponieważ brak tej soczewki. Cześć, ostatnio tutaj na kanale oglądamy filmy poświęcone głównie tematyce starych tosterów. Pokazywałem Wam m.in. relację z otwarcia wystawy zabytkowych tosterów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Zresztą starymi tosterami będziemy się zajmować. Tutaj nawet mam kolejny polski toster OP1 ze Spółdzielni Pracy Elektrogrzejnik w Bielsku-Białej. Mam jeszcze kilka innych do obejrzenia tutaj na kanale w czasie trwania wystawy. Natomiast teraz chciałem trochę zmienić tematykę i zająć się, jak widzicie tutaj u mnie na stole, małą kolekcją rzutników slajdów czy rzutników diapozytywów. W większości są to urządzenia przewidziane do przeglądania takich bajek na kliszach. Chyba tylko jedno urządzenie, ten Krokus, jest przewidziany, no właściwie jeszcze ten radziecki Etiud 2C jest przewidziany do przeglądania takich typowych slajdów w ramkach. Mam tutaj m.in. ten wschodnio-niemiecki rzutnik Puwa Magica z fabryki Karl Puwa we Freital. Temu rzutnikowi jest poświęcony oddzielny odcinek. Mam tutaj ten już wspomniany radziecki Etiud 2C. O nim jest także oddzielny odcinek. Oglądaliśmy też taki króciutki odcinek o tym automatycznym projektorze slajdów Krokus z fabryki pomocy naukowych Biofis w Poznaniu. Jeszcze będzie o nim dłuższy odcinek. No i mam tutaj też kilka modeli, których tutaj jeszcze nie oglądaliśmy. Bardzo fajny rzutnik bajek, projektor bajek ze stołecznych zakładów metalowych, pewnie gdzieś z końca lat 50. z transformatorem. Mam też taki oddzielny transformator od troszeczkę innego modelu tego rzutnika. Mam tutaj taki radziecki rzutnik slajdów, trochę przypominający czołg, zresztą on w takim potocznym języku był chyba właśnie nazywany czołgiem. No i mam tutaj też, można powiedzieć, kultowy polski rzutnik bajek, właśnie Bajka z łódzkich zakładów kinotechnicznych. On wygląda, jakby miał metalową obudowę. Tak naprawdę ta obudowa jest bakelitowa, czarna, tylko pomalowana taką złotą farbą młotkowaną. A ostatnio na targu Staroci kupiłem też egzemplarz właśnie w takiej czarnej bakelitowej obudowie projektora Bajka. Z tym, że już bardzo zniszczony. Obejrzymy go sobie też i ten gorzej zachowany, kupiony niedawno na targu, obejrzymy sobie w oddzielnym odcinku. A dzisiaj chciałbym obejrzeć to chyba z nich wszystkich bardzo rzucające się w oczy chociażby kolorystyką urządzenie. Nie wiem, czy uda mi się je dzisiaj uruchomić, bo brakuje tutaj takiego podajnika do kliszy. Od tego radzieckiego projektora tutaj niestety ten podajnik nie pasuje, tutaj jest za mało miejsca, pasowałby. Sprawdzałem to już do tego polskiego modelu. Przyda się nam, jak będziemy oglądać ten polski model, bo tutaj także takiego podajnika brakuje. Niestety do tego urządzenia też nie pasuje podajnik od projektora Bajka, bo tutaj w ogóle on jest wykonany z bakelitu, jest taki bardzo szeroki, nie da się go tutaj założyć. Także prawdopodobnie na razie nie obejrzymy nic na tym projektorze, albo spróbujemy skonstruować na prędce jakieś takie bardzo prowizoryczne rozwiązanie, ale postaram się znaleźć jakiś taki podajnik kliszy, który będzie tutaj pasował. Natomiast przede wszystkim chciałbym ustalić, co to właściwie jest, skąd pochodzi i mniej więcej kiedy ten projektor został wyprodukowany. Pozostałe projektory odstawiłem, zostawiłem tutaj na stole tylko urządzenie, które dzisiaj chciałbym przynajmniej szybko obejrzeć i chciałbym zobaczyć, co temu projektorowi brakuje, żeby mógł działać. A propos braków, to zorientowałem się właściwie dopiero teraz, wyjmę tutaj tę część obiektywu do ustawiania ostrości, że brakuje tutaj soczewki, która najprawdopodobniej powinna się znajdować. Nawet widać tutaj takie 3 miejsca, gdzie ona była wklejona, także ta soczewka wypadła. Trzeba będzie, no nie sądzę, żebym znalazł gdzieś taki oryginalny fragment obiektywu, ale trzeba będzie poszukać przynajmniej takiej soczewki,
która umożliwi nam korzystanie z tego projektora. Tutaj reszta optyki wydaje się w środku znajdować. Tak jak powiedziałem, brakuje takiego podajnika kliszy. Ten niestety tutaj nie będzie pasował. No nie wiem, spróbuję może coś podobnego z kawałka jakiejś blachy skonstruować, co dałoby się tutaj w tym projektorze wykorzystać. Tutaj na dole jest napis Kinga Baby. Urządzenie jest wykonane z plastiku. To nie jest metal, są to wszystko elementy plastikowe, czy w każdym razie z jakiejś masy plastycznej. Na dole znajduje się tabliczka znamionowa, napięcie 220/6, czyli prawdopodobnie mamy tutaj w środku mały transformatorek, napięcie pierwotne 220 V, napięcie wtórne 6 V, 50 Hz częstotliwość sieci, moc 20 VA, to jest jeszcze typ 1, pewnie typ tego projektora. I jest tutaj też żaróweczka maksymalnie 10 W. Czy ta żaróweczka się tutaj znajduje w tej chwili? Nie wiem, tutaj mam wrażenie, że te nóżki są jeszcze czymś zalakowane, czyli urządzenie prawdopodobnie nigdy nie było otwierane. Tutaj jest już taka bardzo, bardzo sztywna odgiętka na tym przewodzie. No przewód też nie jest popękany, ale widać, że jest to już dosyć leciwy przewód. Wtyczka z dwoma symbolami, których nie znam. Jest to urządzenie węgierskie, mogę to zdradzić, bo o tym chyba jeszcze nie mówiłem, więc prawdopodobnie te symbole oznaczają również jakieś węgierskie instytucje zajmujące się po pierwsze produkcją takich wtyczek, a po drugie certyfikowaniem urządzeń elektrycznych, coś jak VDE, czyli znaczek też zresztą taki trójkątny niemieckiego Związku Elektrotechników. Zobaczymy, spróbuję, one są bardzo, bardzo niewidoczne te symbole, ale zrobiłem sobie zdjęcie, spróbuję je powiększyć i spróbuję zidentyfikować, co one oznaczały. Tak jak powiedziałem, jest to urządzenie węgierskie i tych węgierskich urządzeń chyba tutaj dużo do tej pory na kanale nie oglądaliśmy. A propos tosterów, bo wspominałem, że byłem niedawno na otwarciu wystawy tosterów w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie i tam oglądaliśmy m.in. jeden węgierski toster wyglądający na taki jeszcze z lat międzywojennych, ale tak naprawdę pochodzi on, jeżeli dobrze pamiętam, z lat 60., ale jest to naprawdę bardzo ładne, takie trochę archaicznie właśnie wyglądające urządzenie. Toster Electer Max, jeżeli dobrze pamiętam jego nazwę. Mam nadzieję, że taki toster też kiedyś, może po zakończeniu wystawy, może wcześniej uda mi się inny egzemplarz zdobyć, że taki węgierski toster też tutaj kiedyś obejrzymy. No i z węgierskich urządzeń oglądaliśmy chyba kilka razy tutaj na kanale węgierskie silniki do odkurzaczy, silniki marki IMI, które były sprowadzane pod koniec chyba lat 60. do Polski i montowane w polskich odkurzaczach, między innymi w odkurzaczach Alfa 2. Co najmniej wydaje mi się, że dwa modele takich węgierskich silników tutaj oglądaliśmy, a ja widziałem gdzieś jeszcze na giełdach czy w ogłoszeniach inne węgierskie silniki tej samej marki IMI, które były stosowane w jakichś wentylatorach. Może kiedyś też takie węgierskie silniki tutaj obejrzymy i jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się nie mylę, to chyba jest to wszystko, jeśli chodzi o węgierskie urządzenia, co do tej pory oglądaliśmy na kanale. Toster, silniki, no i teraz rzutnik slajdów. Tutaj dodam jeszcze tylko szybciutko, że niedawno oglądaliśmy taki węgierski ekspres do kawy, ekspres elektryczny, który jest sprawny. W filmie o nim nawet można zobaczyć, jak działa. Po prostu w momencie, kiedy zacząłem robić film o tym projektorze Kinga, jeszcze tego ekspresu nie miałem, a kupiłem go niedawno na targu Staroci. Zresztą te węgierskie ekspresy do kawy, których było bardzo wiele, niektóre modele bardzo ciekawe, to jest oddzielny temat i do niego będziemy wracać, no ale na razie zajmujemy się tym węgierskim projektorem slajdów Kinga Baby. Trochę mi zajęło zidentyfikowanie, że jest to urządzenie węgierskie, ale wydaje mi się, że tak właśnie jest i że jest to rzutnik pochodzący z takiej fabryki Gamma w Budapeszcie. Gamma to była druga duża optyczna fabryka po węgierskich zakładach optycznych, w skrócie MOM, które funkcjonowały od końca XIX wieku chyba do początku lat 90. Natomiast Gamma ma historię chyba nawet jeszcze dłuższą od węgierskich zakładów optycznych. Tak jak znalazłem w internecie, zresztą zamieszczę w opisie tego nagrania link do artykułu w Wikipedii o historii tej fabryki. On jest oczywiście po węgiersku, ale można go przetłumaczyć, można włączyć w tłumaczenie. Ta wytwórnia Gamma powstała jako spółka akcyjna w 1920 roku. W Wikipedii są wymienieni jej
założyciele. Od początku produkowała przyrządy geodezyjne, od 1935 roku powstał w niej dział szlifowania optycznego, produkowała też podczas II wojny światowej na potrzeby wojska. Jednym z takich ciekawych produktów fabryki Gamma z owego czasu był instrument o nazwie Gamma Juchacz. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. To był taki instrument dosyć skomplikowany do określania niezbędnej amunicji przeciwlotniczej. Urządzenie, które było w stanie śledzić samoloty i określać amunicję, potrzebną amunicję przeciwlotniczą, potrzebną do ich zestrzelenia. Były tam produkowane też teleskopy, były produkowane dalmierze, były produkowane systemy sygnalizacji optycznej. No, w fabryce Gamma powstawały teodolity, a od lat 40., chyba już po wojnie, zaczęto tam produkować także aparaty fotograficzne i projektory. Zresztą podczas wojny fabryka została częściowo zniszczona, częściowo spalona, a po wojnie właśnie oprócz aparatów fotograficznych produkowano tam dalej sprzęt na potrzeby wojskowe, sprzęt optyczny, lornetki, kompasy. Produkowano nadal w wytwórni Gamma narzędzia geodezyjne, produkowano urządzenia medyczne, mikroskopy, soczewki do okularów, przyrządy diagnostyczne, coraz bardziej skomplikowane, zwłaszcza już od lat 90. powstawały tam różne urządzenia opracowane z Centralnym Instytutem Badań Fizycznych, także w dziedzinie badań fizyki jądrowej, jakieś serwomotory i tak dalej. No nas najbardziej interesuje ten sprzęt fotograficzny czy sprzęt projekcyjny, właśnie aparaty fotograficzne Kinga, projektory do filmów 8 mm Kinga, czy takie malutkie projektory właśnie do bajek na kliszach Kinga Baby. A firma, czy w każdym razie jakaś instytucja prywatna, pewnie już teraz wywodząca się z tej dawnej fabryki Gamma, istnieje w Budapeszcie, tak jak przeczytałem do dzisiaj, produkuje instrumenty pomiarowe, jakieś wyposażenie pojazdów wojskowych, mobilne laboratoria, wyposażenie laboratoryjne, respiratory itd., czyli częściowo pozostała też wierna tej tradycyjnej produkcji, która tam miała miejsce od początku powstania, od no praktycznie przed 100 laty, czyli od początku lat 20. XX wieku. Tyle o historii tej fabryki w Budapeszcie, a na trop tego, że urządzenie może pochodzić właśnie z tej fabryki, naprowadził mnie ten napis Kinga Baby. Zacząłem szukać w internecie, znalazłem gdzieś zdjęcia podobnych projektorów właśnie podpisanych jako produkty fabryki Gamma w Budapeszcie. No i w ten sposób udało się odszukać przynajmniej trochę informacji dotyczącej tego projektora. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie pomyliłem. Może kiedyś uda się znaleźć też takie węgierskie aparaty fotograficzne marki Kinga, pochodzące również z wytwórni Gamma. Nawiasem mówiąc, ten skrót Kinga, tak jak przeczytałem, jest skrótem od Kino Gamma, czyli nawiązania do nazwy producenta. Chciałbym teraz obejrzeć budowę tego urządzenia, chciałbym zobaczyć, czy ono działa, tylko położę sobie tutaj taką gumową podkładkę, żeby tego urządzenia nie uszkodzić. Wyjmę może już ten obiektyw, gdzie niestety, tak jak teraz zobaczyliśmy, brakuje tutaj tej jednej z soczewek. Zajrzymy zaraz do środka. Myślę, że zacznę od odkręcenia tej podstaweczki. Będę musiał tylko tutaj wydłubać te elementy, które są zalakowane. No ale po takim upływie czasu chyba nie ma niebezpieczeństwa, że stracimy gwarancję. A propos czasu, przyznaję, że nie wiem dokładnie, z jakiego okresu ten projektor pochodzi. Prawdopodobnie są to lata 50., może lata 60., ale do tej pory nie udało mi się tego ustalić. Jeżeli macie takie urządzenia albo widzieliście gdzieś coś takiego i macie, co najważniejsze, instrukcję obsługi albo jakąś kartę zakupu takich urządzeń, na których byłaby data, to byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedzi, z jakiego dokładnie okresu, z jakich dokładnie lat może pochodzić ten mały projektor bajek na kliszach. Tutaj tylko jeszcze w ramach uzupełnienia mogę powiedzieć, że no chyba to się mniej więcej zgadza, to co powiedziałem, że projektor pochodzi gdzieś z przełomu lat 50. i 60. Popatrzyłem sobie na węgierskie portale aukcyjne i rzeczywiście można tam zobaczyć dosyć sporo tych projektorów, niektóre nawet jeszcze z opakowaniami. W kilku przypadkach widziałem datę początku lat 60., gdzieś tam około 62 roku. Nawiasem mówiąc, znalazłem też kilka takich projektorów na jakichś portalach zachodnich, gdzieś w Niemczech, chyba też w Holandii. Także bardzo możliwe, że były one częściowo produkowane także na eksport. Aczkolwiek do Polski chyba, przynajmniej masowo, te projektory chyba nie trafiały, bo
bo nie są one u nas dosyć często spotykane. W każdym razie, jeżeli chodzi o datę, to powiedziałbym, że pochodzi on gdzieś z początku lat 60. Tutaj jedna śrubka wykręci się na pewno bardzo łatwo. Tak. Natomiast no, te pozostałe muszę niestety stąd wyskrobać. Zawsze mi trochę szkoda uszkadzać takie lakowania oryginalnych urządzeń, no ale jeżeli mamy obejrzeć konstrukcję tego urządzenia, jeżeli mamy zobaczyć, jaki transformatorek się tutaj w nim znajduje, może na transformatorze będą jakieś ciekawe oznaczenia, no to niestety muszę to zalakowanie tutaj wydłubać. Fajny zapach. Bardzo skutecznie zresztą jest to urządzenie zalakowane. Ja to zaraz wyczyszczę i pokażę Wam już moment, kiedy będzie można odkręcić tę podstawkę. No i ciekawe, co znajdziemy w środku. Ostrożnie, żeby żadnych przewodów tutaj nie pozrywać. Aha, tutaj wchodzą jeszcze przewody do tego projektora. No rzeczywiście w środku jest transformatorek. Zaraz go obejrzymy, ale chyba jeszcze muszę się dostać tutaj do wnętrza, bo nie mogę dalej wysunąć tego transformatora, bo jest on trzymany tutaj przez przewody. Na transformatorze jest jakaś papierowa naklejka, może z datą, to byłoby bardzo fajne, może z nazwą producenta. Bardzo proste w środku. Aha, i bezpiecznik też tutaj jeden jest. Ok, zaraz to sobie obejrzymy. Czy ja... O, troszeczkę te przewody jednak tutaj mogę wysunąć, przynajmniej one tam mają na pewno pewną rezerwę. Patrzę, co tutaj wypadło. Jest jakaś naklejka na transformatorze, ale nic na niej nie widać. Jeżeli była na niej kiedyś jakaś data, to zupełnie wyblakła. Tu jest jeszcze fragment tej naklejki. Może coś tu kiedyś faktycznie jakaś pieczątka była, ale dzisiaj niestety niczego nie da się już tutaj zauważyć. Na transformatorze poza tym żadnych napisów nie widzę, czyli tak jak jest napisane na tabliczce znamionowej, tutaj mamy podłączony, wchodzi tutaj przewód zasilający, tutaj mamy wejście uzwojenia pierwotnego 220 V, tutaj mamy uzwojenie wtórne 6 V, tutaj idzie jeden przewód do bezpiecznika, jeden idzie do żarówki w projektorze, tutaj od bezpiecznika wychodzi drugi przewód, który też prowadzi do żarówki w projektorze. Tak patrzę, ale chyba ten bezpiecznik jest sprawny. Zaraz go... Tutaj chyba widzę, że drucik nie jest w nim spalony. Zaraz sprawdzimy go jeszcze miernikiem. Troszkę zaśniedziałe już są te klamerki, które trzymają bezpiecznik. No niestety tutaj żadnej daty nie zobaczymy, ale bardzo ładnie zachowany transformator. O, mogę sprawdzić miernikiem ten bezpiecznik. Lepiej byłoby go wyjąć, ale tutaj wydaje się, że mamy połączenie, a sprawdzę jeszcze przez wtyczkę. Tutaj też jest połączenie. Nawiasem mówiąc, nie ma tutaj żadnego wyłącznika na tym projektorze, po prostu on powinien działać bezpośrednio po włączeniu wtyczki do gniazdka. Wymiana żarówki na pewno następowała tutaj w jakiś prosty sposób, raczej nie odkręcało się tych śrubek. Wydaje mi się, że odkręca się cały ten tył projektora. Tak. I mamy tutaj po prostu malutką żaróweczkę. Tutaj wydaje mi się, że żeby wyjąć tę żaróweczkę z oprawki, musimy odkręcić to mocowanie. I po prostu zdjąć. Tak czy nie? Chyba tak. Trzeba odgiąć tę blaszkę. Tak, i zdjąć całe to mocowanie razem z żaróweczką. Właściwie to nie powinienem jej łapać palcami. Momencik, wezmę sobie rękawiczki. O, zaraz wytrę jeszcze tę żaróweczkę. Teraz mogę żaróweczkę wysunąć z oprawki. Tungsram 6 V, 10 W, 26,39.
Czyli właściwie wszystko pasuje, no bo Tungsram to przecież pierwotnie firma węgierska, tak jak przeczytałem, powstała w Budapeszcie jeszcze pod koniec XIX wieku, czyli no wtedy właściwie jeszcze w czasach austro-węgierskich, a o jej historii i pochodzeniu nazwy przeczytać można w Wikipedii. Zresztą do żarówek Tungsram myślę, że będziemy tutaj jeszcze na kanale wracać. No dobrze, żaróweczkę w takim razie montuję tutaj z powrotem w tej malutkiej oprawce, przekręcam, zakładam, zastanawiam się, czy to powinno być faktycznie... No dobra, zróbmy tak, jak to było oryginalnie zrobione. Tak, zakładam tutaj tę blaszkę i teraz muszę nakręcić jeszcze raz tę nakrętkę mocującą. A, jest to nawet dosyć proste, czyli wymiana tej żaróweczki wcale nie była bardzo skomplikowana. Nawiasem mówiąc, jakbym w ogóle tutaj odkręcił jeszcze nakrętkę znajdującą się niżej, to mógłbym całą tę część odczepić od tej plastikowej podstawki. Tutaj muszę tylko ładnie nacelować tą żaróweczką w obiektyw. O, teraz jest to mocno przykręcone, żaróweczka się tutaj ładnie trzyma. Tutaj w tej tylnej części nie ma żadnego zwierciadełka, tak jak w tych polskich projektorach, gdzie żarówka zamocowana jest, czy w radzieckich projektorach, pionowo i z tyłu za nim znajduje się jeszcze jakieś lusterko, które częściowo odbija to światło żarówki. Tutaj żarówka świeci już centralnie w obiektyw. To jest właściwie wszystko. Więcej tutaj w tej części tego projektora do zobaczenia nie ma. Zobaczyliśmy też transformator, który znajduje się tutaj w tej podstawce. Nawet nie muszę tego w środku czyścić, bo jest to dosyć ładne. Czyli co? Po prostu nakręcam tę część projektora. Ciekawe, czy to się nagrzewało mocno. No zobaczymy. No i teraz tak naprawdę mogę zamknąć. Tutaj też raczej nie muszę tego jakoś specjalnie czyścić, bo to nawet nie jest bardzo zakurzone w środku. Tutaj jeszcze patrzę. Żadnych naklejek nie ma. No, nie wiem, mogę te fragmenty, które były tutaj na transformatorze, na niego nakleić, a tak naprawdę mogę je wyrzucić, bo to już nam nic nie da. Żadnych napisów tutaj nie ma. Ciekawi mnie, czy te transformatory były produkowane w tej samej fabryce, czy sprowadzano je z jakichś innych węgierskich zakładów produkujących transformatory. Postaram się poszukać informacji, gdzie na Węgrzech w latach 50. czy 60. produkowano transformatory i jaki ewentualnie mógłby to być typ, jakie oznaczenie mógł mieć ten transformator. Tutaj przeczytałem, że w samym Budapeszcie było kilka dużych zakładów, które produkowały transformatory m.in. na potrzeby radiowe, zakłady Orion, fabryka telefonów, fabryka BHG, poza Budapesztem fabryka Videoton, czyli no raczej pewnie tutaj nie ustalę, gdzie ten mały transformatorek powstał. No dobra, zamykam tę część, mogę tutaj nawet te przewody troszeczkę wcisnąć bardziej do środka. Zamykam tę pokryweczkę i mogę przykręcić już tutaj trzymające ją śrubki. Trzeba przyznać, że bardzo solidnie skonstruowany jest ten projektor, naprawdę porządny. Będzie kiedyś fajnym dodatkiem właśnie do kolekcji węgierskich rzeczy, jeżeli uda się nam zdobyć też taki toster, jaki prezentowany był na wystawie. Aha, no i na pewno obejrzymy tutaj też taką bardzo popularną kiedyś w Polsce kawiarkę, czy taki ekspres ciśnieniowy, ekspres elektryczny produkowany na Węgrzech. To było chyba jedno z popularniejszych węgierskich urządzeń w Polsce. No dobra, projektor mam ponownie zmontowany, z zewnątrz go jeszcze wytrzemy, a ja bym chciał teraz wypróbować jego działanie, przynajmniej chciałbym wypróbować, czy faktycznie świeci się tutaj żarówka. Według tego, co pokazał nam miernik, powinno to działać. No dobrze, tylko to urządzenie ma wtyczkę starego typu, tylko z przewodem dwużyłowym, zresztą nie ma tutaj potrzeby, obudowa jest plastikowa, nie ma tutaj potrzeby montowania przewodu ochronnego, ale musimy też użyć pasującą listwę zasilającą, czy pasujące gniazdko. No i podłączam teraz nasze urządzenie. Żaróweczka się od razu
zapaliła. Może nawet spróbuję przygasić tutaj trochę światło w warsztacie, będzie to wtedy lepiej widać. Teraz myślę, że jest to lepiej widoczne, chociaż na dworze jest jeszcze dosyć widno, ale ta 10W, 6V żaróweczka całkiem przyjemnie świeci. Natomiast już teraz widzę na ścianie, że niczego w tej chwili byśmy przy pomocy tego projektora nie obejrzeli, ponieważ brak tej soczewki tutaj w obiektywie powoduje, że to światło jest bardzo, bardzo rozproszone. W tej chwili nie mielibyśmy żadnej szansy wyświetlenia jakiejkolwiek kliszy. Zastanawiam się, może spróbuję wziąć obiektyw na przykład od tego projektora Puwa Magica. Może to coś pomoże. Zaraz spróbujemy zobaczyć. Przyniosłem obiektyw od tego wschodnio-niemieckiego projektora. On ma chyba nawet podobną średnicę. Tutaj jest jedna soczewka z tej strony i jest jedna soczewka też z tej strony obiektywu. No nie, on jest jednak troszeczkę węższy. No, efekt na ścianie jest troszeczkę lepszy, przyznaję, aczkolwiek nadal chyba trudno byłoby cokolwiek tutaj wyświetlić. No i nie mamy oczywiście ważnego elementu, czyli tak jak już wspomniałem, tego podajnika do kliszy. Ale w tej chwili może na upartego, teraz mamy ekran taki okrągły, po zamontowaniu takiego podajnika byłby prostokątny. O, tak naprawdę to chyba przy tej optyce, to w tej pozycji, gdyby ten jeszcze bardziej przedłużyć ten obiektyw, to chyba teraz byłaby największa szansa obejrzenia czegokolwiek. Jak go tak zamontuję, to nie bardzo. O, może w ten sposób, tak. Teraz na ścianie widzę, że byłaby szansa ewentualnie jakiś slajd obejrzeć. No nic, chyba na razie ten projektor pozostanie tylko ozdobą kolekcji. Spróbujemy do niego dokupić albo dorobić taki podajnik kliszy i ewentualnie jakoś zrekonstruować soczewki w tym obiektywie i może wtedy uda się faktycznie coś przy jego pomocy obejrzeć. Także bardzo Wam za ten dzisiejszy niedługi odcinek dziękuję. Przepraszam, że tym razem nie obejrzeliśmy tutaj żadnego filmu, nie zrobiliśmy prezentacji działania tego projektora, no ale jak widać trzeba tutaj jednak uzupełnić te brakujące elementy optyki, trzeba uzupełnić ten brakujący podajnik kliszy i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieć okazję wypróbowania tego projektora Kinga Baby z fabryki Gamma w Budapeszcie, wypróbowania tego projektora w praktyce, a ja tak czy inaczej cieszę się, że w ramach tego odcinka mogliśmy obejrzeć, jak to urządzenie jest zbudowane i przede wszystkim poszukać trochę informacji o historii fabryki, która ten projektor wyprodukowała. Na pewno jest on bardzo ładny i będzie ozdobą tej małej kolekcji projektorów, które widzieliśmy na początku tego odcinka. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnych takich optycznych odcinkach o projektorach slajdów i projektorach filmowych.